Dziś chcę Państwu opowiedzieć o tym, czego możemy nauczyć nasze dzieci, ale również o tym, czego dzieci mogą nauczyć nas. Zanim przejdę do odpowiedzi na to pytanie, chciałabym, abyśmy popatrzyli na kilka wypowiedzi rodziców kilku i kilkunastoletnich dzieci. A popatrzmy, co mówią na przykład rodzice 7-letniego Maćka. Nie rozmawiamy o tym z dzieckiem. Staramy się rozmawiać, jak go nie ma. Kiedy śpi, jest zajęty wieczorem. Wtedy siadamy sobie w kuchni czy w pokoju i rozmawiamy na te tematy. Albo rodzice 11-letniego Szymona. To jest jeszcze dziecko, nie chcemy jego w te sprawy wciągać. Albo rodzice 8-letniej Zosi i 13-letniego Sebastiana. Nie rozmawiamy na takie tematy przy dzieciach. To nie są tematy odpowiednie dla dziecka. No i można się zastanowić, o czym tu rodzice mówią, o jakich sprawach, o jakich tematach, czego się wstydzą przed dziećmi, jakie tematy są dla nich tabu, jakich właśnie nie chcą poruszać przy dzieciach, jakich tematów unikają. No, nie wiem, co Państwo myślą, ale okazuje się, że chodzi tutaj o rozmowy o pieniądzach, o finansach, o ekonomii. No ale tak, powiedziałam Państwu, jak wygląda sytuacja z myśleniem o przekazywaniu wiedzy ekonomicznej swoim dzieciom. Bardzo dużo osób w Polsce tego nie robi, bardzo dużo osób w Polsce się tego wstydzi, nie chce tego robić. Dlaczego tak się dzieje? No, jest wiele przyczyn. Po pierwsze, myślę, że sama ekonomia sobie tutaj zrobiła dużo krzywdy. Ekonomia jest postrzegana w Polsce jako coś nudnego, jako coś trudnego, coś tylko dla specjalistów, jako coś powiązanego z polityką. To jest niestety bardzo duży problem. Wszystko, co jest związane z finansami, wiąże się z polityką, czyli wiąże się z czymś brudnym, z czymś niedobrym, z czymś, przed czym trzeba by dzieci chronić. No i ostatnia sprawa, to jest trochę taki smutny świat smutnych panów w garniturach. Jeżeli sobie popatrzymy na telewizję, to co się dzieje? Są jacyś tacy panowie, najczęściej, panie czasami też, ale zazwyczaj panowie, którzy mówią o rzeczach, których nikt tak naprawdę nie rozumie. No i w konsekwencji wiedza ekonomiczna też jest postrzegana jako coś, co większości ludziom nie jest potrzebne. 64% Polaków mówi, że ma małą wiedzę ekonomiczną. Przy czym 53% Polaków twierdzi, że mimo, że ma małą wiedzę ekonomiczną, to nie chce wiedzieć więcej. Odcina się od tej wiedzy. No oczywiście 23% uważa, że jest nudna, znaczy, że jest bardzo nudna, a kolejne 20%, że jest dosyć nudna. No i teraz, idąc dalej, jak to jest z tą edukacją ekonomiczną? Czy w takim razie, skoro tak patrzymy na ekonomię, to czy ta edukacja ekonomiczna rzeczywiście jest nam potrzebna? No i co się okazuje? Co większość Polaków myśli o edukacji ekonomicznej? Większość myśli, że to jest coś dla dorosłych. Lepiej dzieci w te rzeczy nie wciągać. Że to jest coś, co lepiej, żeby inne instytucje za nas załatwiły. My nie musimy być za to odpowiedzialni. I trzecie, że samo przyjdzie. Jeżeli sobie popatrzymy na te trzy rzeczy, to troszkę to jest tak jak z edukacją seksualną. Tak? Czyli nie bierzemy odpowiedzialności, odcinamy od siebie i uważamy, jakoś tam gdzieś na podwórku od kolegów czegoś się nauczy. No ale prawda jest taka, i tu chcę Państwu powiedzieć, to są 3 mity, to są 3 błędy myślenia i podchodzenia do edukacji ekonomicznej. Po pierwsze, to nie jest coś, czego powinni uczyć się tylko dorośli, albo o czym powinniśmy z dziećmi rozmawiać, kiedy dorosną. To jest coś, o czym należy z dzieckiem rozmawiać od samego początku jego życia, to znaczy od momentu, kiedy zada pierwsze pytanie, na przykład: mamo, a skąd masz pieniądze? To już jest moment, kiedy możemy coś dziecku wytłumaczyć. Druga sprawa, niech to ktoś za nas załatwi. No tak, i będziemy czekać. Tak? Będziemy czekać, aż na przykład w szkole zostanie wprowadzona lekcja edukacji ekonomicznej. Nie. Inne instytucje za nas tego nie załatwią. Każdy we własnym zakresie, we własnym domu, z własnym dzieckiem, z dzieckiem sąsiada, ze spotkaną osobą na ulicy może przekazywać wiedzę ekonomiczną. No i trzecia sprawa, niech się jakoś tam się dowie. Jest to też bardzo duży błąd. Jeżeli zostawimy to właśnie losowi, może się okazać, że dziecko przejmie wiele nawyków, wiele poglądów, wiele odczuć, które są negatywne i źle wyposażą je do przyszłego funkcjonowania w świecie finansów. No i właśnie, co wpływa na to, jak
funkcjonujemy w świecie finansów? Tutaj jest bardzo ważne pytanie i myślę, że wiele osób z Państwa zastanawiało się, jak to jest. Jeden zawsze na koniec miesiąca ma jakieś pieniądze, ma zawsze coś odłożone, jest w stanie zaoszczędzić, a inny przy tych samych zarobkach zawsze gdzieś tam po 2-3 tygodniach kończą mu się pieniądze i nic nie jest w stanie odłożyć. Czy też inny przykład. Jeden widzi coś fajnego w sklepie, a nie ma pieniędzy, potrafi się opanować, inny nie, musi natychmiast wziąć pożyczkę. To wszystko są właśnie nasze zachowania finansowe, to są właśnie przykłady naszego funkcjonowania w świecie finansów. Natomiast z czego one się biorą? Jest bardzo wiele przyczyn, które wpływają na to, że tak albo inaczej funkcjonujemy w świecie finansów. No oczywiście ktoś może powiedzieć, no to wszystko zależy od tego, ile kto ma pieniędzy. Oczywiście, że tak, do pewnego stopnia. Jeżeli ktoś ma dużo więcej pieniędzy, pewne zachowania łatwiej mu podejmować, pewne decyzje są dla niego łatwiejsze. Ale no oczywiście wiedza też ma znaczenie. Ale poza tym, co obiektywne, mamy też wiele czynników subiektywnych. I na przykład nasze badania, ale nie tylko nasze, badania różnych osób, które tym się zajmują, wyraźnie pokazują, że ważniejsze od tego, ile mamy pieniędzy, jest to, co mamy w głowie, czyli mentalne takie podejście do naszej sytuacji finansowej. To, jak postrzegamy naszą sytuację finansową czy też materialną, bardziej wpływa na to, jak się zachowujemy, w jaki sposób wydajemy te pieniądze, co z nimi robimy, a nie to, ile naprawdę mamy pieniędzy. Czyli co jest ważniejsze? Stan naszego umysłu, a nie stan naszego portfela. Kolejna sprawa, czynniki Słucham? Kolejna sprawa, czynniki psychologiczne, podejście do życia. Badania pokazywały przez wiele lat pewną korelację między zadowoleniem z życia, radością, taką radosnym podejściem do życia, a tym, ile człowiek ma pieniędzy. No i zakładano, że prawdopodobnie zależność jest taka, no ktoś ma więcej pieniędzy, to jest bardziej radosny. Nie. Badania, bardzo dokładne badania prowadzone w ostatnich latach przekreśliły to myślenie. Prawda jest odwrotna. Jak ktoś jest bardziej pozytywnie nastawiony do życia, jest większym optymistą, jakoś tak się dzieje, że więcej pieniędzy ma lepszą sytuację życiową w ogóle, ale też i materialną. Robiono takie badania, gdzie badano podejście do życia studentów, potem wracano do nich po 5, 10, 15 latach i okazywało się, że ci optymiści z czasów studiów osiągali dużo więcej, więc też zachęcam Państwa do optymistycznego podejścia do życia. No i kolejny punkt, wzorce wyniesione z domu. No, niestety albo na szczęście, również to, w jakiej rodzinie wychowujemy się, ma ogromny wpływ na to, jak my funkcjonujemy w tym świecie finansów. Czyli to, co przekazują nam rodzice, to, co mówią do nas, ale niestety też to, co przekazują nam niewerbalnie. Tu jest cytat jednego z naszych badanych. No niech pojmie to dziecko, niech pojmie wartość tego pieniążka, niech wie, że na te pieniążki trzeba ciężko zapracować, że one nie przychodzą łatwo, niech nauczy się szacunku do pieniążków. No proszę Państwa, jak można widzieć wartość pieniążków? Pieniążek to jest coś, co nie ma za dużej wartości. Pieniądz to jest coś, co ma wartość. Jak można mieć szacunek do pieniążków? Do pieniążków nie ma się szacunku, szacunek ma się do pieniędzy. I bardzo często w tym, co rodzice mówią do swoich dzieci, jest właśnie przekazywanie wartości, które nie są takie, jak zakładali. Im się na poziomie werbalnym wydaje, że przekazują coś, a na poziomie niewerbalnym przekazują coś zupełnie innego. No to idziemy dalej. Co możemy z tym zrobić? No, możemy zostawić sprawę instytucjom. Niech to instytucje za nas załatwiają, no i na przykład Narodowy Bank Polski, Fundacja Kronenberga. To są takie instytucje w Polsce, które pracują nad narodową strategią edukacji ekonomicznej. No tylko kiedy tak naprawdę ta edukacja będzie u nas wprowadzona i cały system będzie dobrze działał, to jest daleka przyszłość. Druga sprawa, możemy powiedzieć, niech to załatwią media, tak jak też nasi badani mówili. Ogląda sobie telewizję, to się wszystkiego dowie w odpowiednim momencie. No ale jak to z tymi mediami jest? Już mówiłam o smutnych panach w garniturach. Mówiłam również o tym, że po pierwsze ta wiedza, która jest przekazywana w mediach, wiedza ekonomiczna, jest często w bardzo nudny, hermetyczny sposób przekazywana.
A co gorsze, bardzo często w mediach pojawiają się informacje, które wzmacniają negatywne nastawienie do spraw ekonomicznych. Na przykład pokazują wzorce negatywne. To, co często robią dziennikarze, niestety, to jest podkreślanie sytuacji, kiedy ktoś został oszukany, kiedy było włamanie na konto, kiedy kogoś oszukano przy braniu pieniędzy z bankomatu. Co to powoduje? Kiedy pracowaliśmy z osobami starszymi, nad tym, żeby namówić je do posługiwania się na przykład kartami. Mówię kartami po prostu do bankomatu, kartami płatniczymi, czyli coś, co jest bezpieczniejsze, to często te osoby wspominały to, że gdzieś słyszały, gdzieś czytały o tych oszustwach i miały w głowie tak naprawdę setki przykładów o oszustwach, a nie o tym, co dobrego jest w posługiwaniu się finansami i w tym życiu w świecie finansowym. Trzecia sprawa, szkoła. No, szkoła też może zostawmy. Znaczy, szkoła oczywiście mogłaby coś zrobić, szkoła mogłaby trochę zrobić, ale ja przestrzegam jako osoba, która naprawdę pracuje nad tym, żeby edukacja ekonomiczna w Polsce była, żeby robić coś w tym kierunku. Ja przestrzegam przed tym, żeby wprowadzić w szkołach obowiązkowe zajęcia z edukacji ekonomicznej. Jaka może być tego konsekwencja? Konsekwencja będzie taka, że stanie się jak z edukacją seksualną czy z jakimiś innymi. Będą to straszne lekcje prowadzone przez nudne osoby w bardzo nudny sposób. Więc nie w ten sposób. Jeżeli już w szkole, to przy okazji różnych innych działań, na przykład, dlaczego ciągle na matematyce są zadania o pociągu, który wyjeżdża z miasta A do miasta B i tam drugi z miasta B i kiedy się spotkają. Co to kogo obchodzi? W dobie internetu możemy sobie sprawdzić, gdzie który pociąg się spotka. A poza tym po co nam taka wiedza? A tak naprawdę co mogłaby szkoła robić? Zamiast tego mogłyby być zadania o tym, jak obliczyć oprocentowanie na kontach, jak podjąć decyzję, która oferta banku jest lepsza, a która jest gorsza. Więc zostawmy szkołę. Przede wszystkim chciałabym Państwu powiedzieć o tym, co sami możecie zrobić, co może zrobić każdy z nas, co można zrobić we własnym domu, w swojej rodzinie. No, po pierwsze, często niestety trzeba zmienić siebie. Zanim przekażemy, właśnie na przykład przekazywanie dzieciom negatywnych wzorców wynika z tego, że sami mamy w głowie negatywne schematy. Na przykład zamiast mówić nie stać mnie na markę A, możemy sobie mówić ale stać mnie na markę B. Mamy od razu przesunięcie z negatywnego sformułowania na pozytywne. Zamiast mówić nie stać mnie na to, mówmy sobie, co mogę zrobić, żeby to osiągnąć, żeby to mieć. Co jeszcze dodatkowo uczy pewnego myślenia perspektywicznego. Czyli po pierwsze zachęcam Państwa do zmiany myślenia. Dzieci słyszą nas, jak rozmawiamy. Jeżeli przeformułujemy to ten drugi rodzaj stwierdzeń, dzieci będą lepiej wyposażone do przyszłego życia w świecie finansów. Wzorce mentalne. No niestety, wiele osób z nas to ma taką biedę mentalną, są tacy biedacy mentalni. Co to znaczy? To znowu wracamy do tej kwestii, czy chodzi o stan portfela, czy chodzi o stan umysłu. Chodzi o stan umysłu. Są osoby, które niezależnie od tego, ile mają pieniędzy, właśnie czują się biedakami i tym emanują i powodują, że osoba na przykład z ich otoczenia nie jest w stanie cieszyć się wydawaniem pieniędzy, a to jest też bardzo ważne. My musimy też mieć radość z pieniędzy, które zarabiamy. Nawet jeżeli tych pieniędzy jest mało, nawet jeżeli to, co sobie z radością kupimy, kosztuje 2 zł czy złotówkę, ale my musimy umieć zrównoważyć tę straszną stronę pieniędzy, płacenia rachunków i tak dalej, z tą fajną, że to może też sprawić przyjemność. No i taki przykład pewnej rodziny, z którą ostatnio rozmawiałyśmy w czasie badań, gdzie ludzie naprawdę mieli bardzo trudną sytuację materialną i często pod koniec miesiąca mieli niewystarczającą ilość pieniędzy. I co robili? Chodzili z dzieckiem takimi drogami na działkę z domu, żeby przypadkiem nie przejść koło jakiegoś sklepu, żeby dziecko nie poprosiło o lizaka. No, przykre, smutne, ale z drugiej strony można sobie pomyśleć, dlaczego ci rodzice, mimo całego współczucia dla nich, nie
wykorzystali takiej sytuacji, żeby powiedzieć dziecku, że pieniądze są z pracy, że czasami tych pieniędzy starcza do końca miesiąca, czasami nie. No i są takie tygodnie, kiedy tych pieniędzy brakuje, ale w kolejnym tygodniu, po pierwszym, na przykład po wypłacie, pójdziemy do tego sklepu. To jest bardzo ważna rzecz, na przykład coś takiego. Po pierwsze zmienia mentalność biedaka na mentalność osoby, która jakoś tam kontroluje te swoje finanse, nawet jeżeli ich ma mało. Poza tym uczy dziecka czegoś bardzo ważnego z psychologicznego punktu widzenia, tak zwanego odroczenia gratyfikacji. Czegoś takiego, że nie zawsze wszystko musimy mieć od razu, że możemy to mieć za jakiś czas. I jeszcze jedna sprawa, to są pewne wzorce. Ja już właściwie o tym dużo mówiłam, ale my wszyscy różnimy się właśnie takimi na przykład stylem wydawania pieniędzy, podejściem do pieniędzy, czy pieniądze są dla nas celem samym w sobie, czy środkiem do celu. I te różnice w naszych zachowaniach, czy inaczej, te style naszego zachowania w obszarze finansów przekazujemy naszym dzieciom. Co to oznacza? Że możemy te dzieci wyposażyć dobrze do przyszłego życia, ale możemy też wyposażyć źle. One mogą mieć instrumenty takie, żeby dobrze w tym świecie funkcjonować, ale też takie, żeby źle funkcjonować. I poza zmianą siebie, to jeszcze bardzo ważna rzecz, mój kolejny postulat, od najmłodszych lat. To było niesamowite, kiedy w czasie badań pytałyśmy ludzi, kiedy powinni zacząć rodzice edukować dzieci ekonomicznie, to rodzice mówili, no nie no, jak będą dorośli, jak będą mieli z 18 lat, to za późno. Jak taki człowiek odcięty od kwestii finansowych trafi we współczesnym świecie do normalnego, codziennego życia, może być zagubiony. Może właśnie dać się sprowokować do różnych działań, które są nieodpowiedzialne finansowo. Na przykład zaciągnąć nieodpowiednie kredyty. I co tutaj, to jest ta wiedza od najmłodszych lat. To jest po pierwsze przekazywanie rzeczywiście wiedzy. Jest to czasami problem, bo wielu Polaków też nie ma tej wiedzy, no ale jakieś takie codzienne rzeczy, o których mówiłam, skąd się biorą pieniądze, co to jest bankomat, co to są banki. Kolejna sprawa, bardzo ważna i chcę to podkreślić. My różnymi zachowaniami wobec dzieci możemy uczyć te dzieci właśnie na przyszłość, wyposażać te dzieci na przyszłość w odpowiednie funkcjonowanie w tym świecie finansów. Na przykład kwestia kieszonkowego. Rodzice dyskutują, jedni uważają, że trzeba dawać, inni, że nie trzeba, inni, że nie wolno. Dyskusje są, poglądy są różne. Co pokazują badania? Proszę Państwa, badania pokazują, że dawanie kieszonkowego, ale systematycznie, to nie musi być duże, ale coś, czym dziecko uczy się zarządzać, jest bardzo dobrą rzeczą, ale z pełną odpowiedzialnością. Jeżeli damy określoną kwotę na tydzień, to nie możemy za 3 dni dać dziecku kolejnej kwoty, bo wydało to, co miało na cały tydzień. Tu bardzo ważna jest w przekazywaniu tych wzorców konsekwencja. Zarabianie pieniędzy, kolejna rzecz, bardzo fajna, ale nigdy w domu. To jest najgorsza rzecz, jaką rodzice mogą przekazać swoim dzieciom, a mianowicie płacenie za umycie okna, za posprzątanie pokoju. Dlaczego to jest takie złe? Przede wszystkim dlatego, że wytwarza poczucie instrumentalności pieniądza, takiej władzy pieniądza nad człowiekiem. To jest pewien rodzaj transakcji w domu. A sprzątanie, no to jest troszkę obowiązek dziecka. No i kolejna sprawa, stymulowanie odpowiedzialności. Zawsze o tym mówię. Jeżeli chcemy nauczyć dziecka dobrego funkcjonowania w świecie finansów, a dziecko powie, mamo, ja coś chcę, to powiedzmy, okej, jeżeli to jest twoim marzeniem, to na przykład uzbieraj 1/3, połowę, wszystko jedno, ja ci resztę dołożę, ale żeby dziecko podjęło jakiś wysiłek jakąś odpowiedzialność za to, co robi. Drugi taki sposób to może być powiedzenie, dobrze, teraz nie, ale na przykład za 2 miesiące są twoje imieniny. Tego typu zachowania znowu uczą myślenia perspektywicznego, myślenia na przyszłość, a nie czegoś takiego, teraz chcę, teraz mam. I na samo już zakończenie chciałam powiedzieć 2 rzeczy. Jedna to jest to, że każda chwila ma znaczenie. Taki piękny przykład jednego pana, który opowiadał o tym, uczył swoje dzieci bycia świadomym konsumentem. Jak on to zrobił? Dzieci sobie kupiły lalkę, która się popsuła. Więc co on wtedy zrobił? Lalka była niewiele warta, dzieci kupiły to za jakieś tam swoje grosze, ma niewiele pieniędzy. Ale powiedział, dobrze, lalka się popsuła, to teraz będziemy się zachowywać jak świadomy konsument, pójdziemy i złożymy reklamację. I całe doświadczenie składania reklamacji było wspaniałe, było fajne i dla ojca, i było fajne dla tych dzieci i nauczyło je czegoś.
Właśnie, każda chwila ma znaczenie. I na sam już koniec chciałam powiedzieć o jednej rzeczy. Ja mówiłam teraz o tym, że rodzice mogą przekazywać wiedzę swoim dzieciom, ale we współczesnych czasach, jeśli chodzi o funkcjonowanie w świecie finansów, bardzo często mamy do czynienia z tym, że dzieci przekazują wiedzę swoim rodzicom. Coraz częściej na przykład dzieci uczą rodziców obsługiwania konta internetowego, posługiwania się kartą do bankomatu i robienia różnego rodzaju transakcji, z którymi nie mają żadnych problemów, a rodzice bywa, że mają. Dziękuję bardzo.